Głogówek położony w województwie opolskim jest ciekawym miastem pełnym zabytków. Do najciekawszych z pewnością należy zamek pełniący w przeszłości funkcję rezydencji rycerskiej i książęcej, a w późniejszych stuleciach był siedzibą rodu Oppersdorfów. Warownia z uwagi na swój stan nie jest dostępna dla turystów, ale pod opieką przewodnika z Muzeum Regionalnego można wejść na dziedziniec. Jedną z największych zamkowych atrakcji jest mieszcząca się w tzw. Zamku Dolnym przepiękna barokowa kaplica pod wezwaniem Jana Chrzciciela z XVII wieku. Kaplica powstała na planie prostokąta i ma wysokość 2 kondygnacji. Podziwiać można znajdujące się w niej freski Franciszka Sebastiniego z lat 70. XVIII wieku. Warto wspomnieć, że była ona inspiracją dla Ludwika van Beethovena do stworzenia 4. symfonii, którą kompozytor zadedykował Franciszkowi Joachimowi Oppersdorfowi. O samym pobycie kompozytora w zamku opowiem nieco później. Podczas zwiedzania zamku miałem możliwość zobaczenia podziemi, po których spaceruje się w totalnych ciemnościach. Tak naprawdę to właśnie z dziedzińca do górnego zamku najłatwiej wejść przez zamkowe piwnice. Są najstarszą częścią zamku, powstały jeszcze przed budową obecnej warowni jako część pierwotnie istniejącego obiektu. Spacerując podziemiami można zobaczyć zamkowe studnie, które są naprawdę głębokie. Drugą z nich pokażę wam trochę później. Pierwszy zamek w Głogówku powstał najprawdopodobniej na przełomie XIII i XIV wieku, a budowę rozpoczęto na zlecenie księcia Władysława Opolskiego. Od momentu budowy warownia przez ponad 200 lat należała do książąt opolskich, aż do 1532 roku, gdy po śmierci Jana II Dobrego linia Piastów Opolskich wygasła. Na krótko miejscowe włości przeszły w ręce arystokratycznego rodu Zedliców, którzy to poprzez małżeństwo Krystyny von Zedlitz z Hansem Oppersdorfem sprawili, że majątek od 1561 roku pozostał w rękach tych drugich aż do końca II wojny światowej. W głogówieckim zamku były aż 3 kaplice. Ta widoczna aktualnie na filmie była pod wezwaniem Jana Ewangelisty. Trzecia kaplica, zwana Srebrną, nosiła wezwanie Karola Boromeusza i miała hebanowe ozdoby. W XVI wieku, gdy majątek przeszedł na własność rodziny Oppersdorfów, warownia została gruntownie przebudowana na styl renesansowy. Dokonano rozbiórki gotyckiej części z wieżą, a wzniesiono trójskrzydłowy gmach z kaplicą, która obecnie jest zamkiem górnym. W późniejszym czasie, na przełomie XVI i XVII wieku, rozbudowano go jeszcze poprzez dodanie zamkowych wież. Po zakończonych pracach związanych z rozbudową zamku górnego w 1606 roku rozebrano przedzamcze, budując na jego miejscu zamek dolny.
W 1655 roku w czasie potopu szwedzkiego przez kilka miesięcy na zamku przebywał król Jan Kazimierz ze swoim dworem, którego liczebność wynosiła ponad 1800 osób. Dla porównania było to więcej niż liczba ówczesnych mieszkańców miasta. Część świty mieszkała poza warownią. Przez cały ten czas Głogówek był tymczasowo stolicą Polski. Wspominając o królu Janie Kazimierzu, warto przytoczyć inny wątek, a mianowicie historię o jego romansie z damą dworu, niejaką Anną Schönfeld. Podobno żołnierze strzegący zamku zobaczyli niezidentyfikowanego mężczyznę wspinającego się po drabinie do komnaty ów damy, biorąc za złodzieja pobili go kijami, nie wiedząc, że to król. Smaczku historii dodaje fakt, że w tym czasie na zamku przebywała Maria Ludwika Gonzaga, żona króla Jana Kazimierza. Mówiąc o znanych osobistościach goszczących na zamku w Głogówku, należy wspomnieć o kompozytorze Ludwigu van Beethovenie, który przybył tam w 1806 roku. Na zamku skomponował swoje najsłynniejsze dzieło, Piątą Symfonię, a upamiętnieniem tego wydarzenia jest Śląski Festiwal imienia Ludwiga van Beethovena, który od ponad 30 lat odbywa się w miejscowym kościele świętego Bartłomieja. Oprócz tego kompozytor podczas pobytu na zamku stworzył jeszcze Czwartą Symfonię, którą zadedykował Oberstdorfom w podziękowaniu za gościnę. Klawesyn, z którego korzystał, zobaczyć można na zamku w Pszczynie. Pobyt kompozytora w Głogówku spowodowany był ucieczką przed wojskami Napoleona. W 1800 roku warownia została zniszczona przez pożar, a obiekt przez kolejne kilkadziesiąt lat był częściowo zrujnowany. Po II wojnie światowej na zamku mieściło się schronisko młodzieżowe, muzeum i galeria. Przez kilka lat był on nawet w prywatnych rękach, ale od 10 lat ponownie zarządza nim miejscowa gmina. Zamek na co dzień jest zamknięty i nie można do niego wejść, ale od czasu do czasu bywa otwierany i można wówczas zobaczyć dziedziniec. W przeszłości budowla była pokryta tzw. sgraffito, którego pozostałości można dostrzec na zewnętrznych ścianach. Przed zamkiem stoi kaplica Grobu Pańskiego zbudowana w 1634 roku, która jest kopią Bożego Grobu w Jerozolimie. Ufundował ją Jerzy III Oberstdorf. W 1822 roku uległa ona spaleniu, ale odbudowano ją z lekko zmienionym wyglądem. We wcześniejszej części filmu mogliście zobaczyć jedną z dwóch studni znajdującą się na zamku. Tą, którą widzicie aktualnie, znajduje się w innej części zamkowych podziemi. Podczas budowy Zamku Dolnego powstała w nim biblioteka, którą zobaczycie na kolejnych kadrach. W sąsiadującym z nią pomieszczeniu widocznym na filmie znajdowała się zamkowa drukarnia. W XVII wieku na zamku założono bibliotekę, która uznawana była za jedną z największych na Górnym Śląsku. Pomieszczenie w dobrym stanie przetrwało do czasów współczesnych, a na suficie można zobaczyć tzw. paradoksy, które określały rodzaj zbiorów na półkach znajdujących się pod nimi. Od wielu lat zamek poddawany jest stopniowej rewitalizacji. Niestety, jak widzieliście na filmie, wnętrza są w bardzo złym stanie, dlatego też nie są udostępnione turystom. Podobnie jest z Zamkiem Górnym, który z zewnątrz od strony parku straszy wybitymi oknami i zniszczoną elewacją. Jeśli będziecie w Głogówku, to koniecznie odwiedźcie pobliskie muzeum regionalne, a przy odrobinie szczęścia wejdziecie na dziedziniec zamkowy i posłuchacie historii opowiadanych przez wspaniałych przewodników Kingę i Aleksandra. Miejmy nadzieję, że w najbliższym czasie nastąpi dalsza rewitalizacja tego przepięknego zabytku i kiedyś zostanie on udostępniony do zwiedzania.